dziś na tapet idą nasycone kwasy tłuszczowe. Opowiem, czy rzeczywiście są one zabójcą dla naszego serca, jak to powszechnie przyjęło się uważać. Oczywiście opierając się na najnowszych pracach naukowych, których wyniki prawdopodobnie okażą się dla Państwa zaskakujące. Aby łatwiej było niektórym z Państwa odnaleźć się w dzisiejszym temacie, to podam najpierw, w jakich produktach znajdują się tłuszcze nasycone, a potem przejdę do omówienia ich w kontekście naszego zdrowia. Otóż najwięcej tego rodzaju tłuszczu jest w produktach pochodzenia zwierzęcego, takich jak masło, śmietana, lody, sery żółte, sery pleśniowe, sery topione, mięso czerwone, podroby, smalec, a także w kakao oraz produktach wysoko przetworzonych, takich jak wyroby cukiernicze i chipsy ziemniaczane. Pochylmy się teraz nad pytaniem, dlaczego tłuszcze nasycone na ogół uważa się za szkodliwe. Otóż przeszło 60 lat temu w świadku żywieniowo-medycznym zrodziła się pewna koncepcja nazywana dieta serce. Zgodnie z nią wspomniane tłuszcze nasycone powodują choroby sercowo-naczyniowe przede wszystkim poprzez podniesienie poziomu cholesterolu we krwi. I to przekonanie o wyjątkowo wysokiej szkodliwości tłuszczów nasyconych było czy wręcz nadal jest podstawą ustalania polityki żywieniowej i wielu różnych rekomendacji. Właściwie większość, o ile nie wszystkie towarzystwa naukowe na całym świecie zalecają ograniczenie spożycia tłuszczów nasyconych do minimum jako podstawowy sposób na zapobieganie chorobom serca. Aby nie być gołosłownym, taka sytuacja ma miejsce również na naszym rodzimym podwórku. Na ekranie pojawiła się tabela co do zalecanego spożycia tłuszczów przez dorosłych Polaków, która stanowi wycinek książki pod tytułem Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. Jak mogą Państwo zobaczyć, przy pozycji nasycone kwasy tłuszczowe widnieje adnotacja, że poziom ich spożycia powinien być tak niski, jak to jest tylko możliwe. Takie samo zalecenie dotyczy izomerów transkwasów tłuszczowych, czyli w skrócie tłuszczów trans, o których jeszcze dzisiaj zresztą powiem, niejako zrównując ze sobą te dwa rodzaje tłuszczów pod względem szkodliwości. Nie ma zatem wątpliwości, że również w naszym kraju różnego rodzaju organizacje zdrowotne podchodzą bardzo ostrożnie do bezpieczeństwa spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych. To, co jednak jest szczególnie interesujące, to, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpiła istotna zmiana w naukowym zrozumieniu tych tłuszczów i ich wpływu na zdrowie. Powstało wiele publikacji naukowych, w tym metaanaliz i prac przeglądowych, które dowodzą, że tłuszcze nasycone tak naprawdę nie mają szkodliwego wpływu na zdrowie układu krążenia, a już na pewno nie są dla nas takie złe, jak nam się to wmawia od kilkudziesięciu lat. Niestety ośrodki zajmujące się ustalaniem rekomendacji żywieniowych wciąż nie uwzględniają tych doniesień w konstruowaniu krajowych zaleceń i nadal promują politykę opartą na przestarzałych i niepełnych dowodach naukowych. Aby tego, co mówię, nie potraktowali Państwo jako puste słowa, to pokażę teraz, co o tłuszczach nasyconych donosi sama nauka. I mam tu na myśli najnowsze wyniki badań z ostatnich kilku lat. Dla przykładu już w 2014 roku w swojej obszernej publikacji naukowej jej autorzy dowiedli, że zastępowanie tłuszczu nasyconego większymi ilościami wielonienasyconych kwasów tłuszczowych nie wiąże się z istotnym zmniejszeniem ryzyka chorób serca. Przesuwając się nieco dalej po osi czasu, w 2015 roku opublikowano analizę wielu badań naukowych, która również dostarczyła ciekawych wniosków. Zespół naukowców z Kanady odnotował, że spożycie tłuszczów nasyconych nie miało wpływu na ryzyko przedwczesnej śmierci z jakiejkolwiek przyczyny, w tym z powodu chorób układu krążenia. Ponadto zespół tych naukowców dowiódł, że nie istnieje związek pomiędzy spożywaniem nasyconych kwasów tłuszczowych a rozwojem cukrzycy. Pozostając jeszcze na chwilę przy 2015 roku, od razu też powiem, że badania przeprowadzone w Norwegii pokazały również, że spożywanie tłuszczów nasyconych nie miało wpływu na ryzyko pojawienia się przyszłych zdarzeń wieńcowych u pacjentów, którzy już zmagali się z chorobą wieńcową. Przy czym mowa tu oczywiście o pacjentach, którzy mieli wprowadzoną odpowiednią terapię. Dysponujemy też już o wiele świeższym opracowaniem naukowym, bo z 2020 roku, które stanowi podsumowanie kilkunastu badań naukowych. Nie wdając się w szczegóły, badacze odnotowali, że wyższe spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych wiąże się z niższym ryzykiem udaru mózgu i to średnio o 13%. Czyli nie dość, że tłuszcze nasycone nie prowadzą do udaru mózgu, to z dużym prawdopodobieństwem działają w tym aspekcie ochronnie. Na potrzeby opracowania niniejszego materiału dotarłem też do najnowszej publikacji naukowej z 2023 roku. Jej autorzy wskazują wprost, że nie ma związku pomiędzy spożywaniem tłuszczów nasyconych, a pojawieniem się incydentów sercowo-naczyniowych w perspektywie 10 kolejnych lat.
Tu jednak chciałbym zwrócić uwagę, że z kolei jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe wykazywały działanie ochronne wobec wystąpienia problemów zdrowotnych związanych z układem krążenia. Tłuszcze nasycone zaś były po prostu neutralne. Podobne zresztą wnioski wyciągnął międzynarodowy zespół ekspertów, który wynikami swoich wnikliwych analiz podzielił się na łamach jednego z renomowanych czasopism naukowych również w 2023 roku. A mianowicie stwierdził on, że tak szeroko zalecane ograniczanie spożycia tłuszczów nasyconych wcale nie wiąże się z istotną poprawą efektów zdrowotnych. W pracy, na którą się powołuje, jej autorzy napisali wprost, że uzyskane przez nich wyniki są sprzeczne z ortodoksyjnym stanowiskiem środowiska żywieniowego, które stanowi podstawę formułowania zaleceń żywieniowych i które to promuje zastępowanie tłuszczów nasyconych innymi rodzajami tłuszczu. Tak jak wspominałem na początku filmu, wysokie ilości nasyconych kwasów tłuszczowych zawiera masło. Mówiąc konkretnie, około 70% tłuszczu obecnego w maśle stanowi właśnie tłuszcz nasycony. Wobec tego można byłoby się spodziewać, oczywiście opierając się na oficjalnych rekomendacjach, że spożywanie masła przybliży nas do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. I tu chciałbym przywołać opracowanie naukowe, w którym jego autorzy przyjrzeli się, jak spożycie masła wpływa na zdrowie we wspomnianym zakresie. Nie wdając się w szczegóły, okazało się, że spożycie masła nie było powiązane z żadną chorobą sercowo-naczyniową, w tym np. z udarem mózgu czy chorobą niedokrwienną serca. Przy okazji, jeśli moje filmy są dla Państwa ciekawe, to praktyczną wiedzą w pigułce dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. Jak mieli okazję się Państwo przed chwilą przekonać, tłuszcz nasycony wcale nie jest taki niebezpieczny dla naszego układu krążenia, jak powszechnie przyjęło się uważać. W mojej prywatnej opinii, która wykuła się w ogniu najnowszych doniesień naukowych, demonizowanie nasyconych kwasów tłuszczowych jest nieuzasadnione. I uważam, że dysponując tak szerokim materiałem naukowym, którym dziś się z Państwem podzieliłem, towarzystwa naukowe powinny w końcu wziąć go pod uwagę przy formułowaniu zaleceń żywieniowych na przyszłe lata, zaś media czy publikacje popularno-naukowe nie powinny nas straszyć, że nasycone tłuszcze wprost zatykają nasze żyły i tętnice, prowadząc na przykład do zawału serca. Zresztą moja opinia co do braku konieczności znacznego ograniczania tłuszczów nasyconych nie jest odosobniona. Proszę spojrzeć teraz na ekran. Zamieściłem na nim kilka prac przeglądowych, w których sami naukowcy wskazują, czy wręcz nawet apelują, aby towarzystwa naukowe dokonały ponownej oceny szkodliwości tłuszczów nasyconych, ponieważ aktualne dowody wskazują, że ryzyko zdrowotne, które jest im przypisywane, jest po prostu przeszacowane. Jednocześnie chciałbym też podkreślić, że nie stoję na stanowisku, że od teraz powinniśmy bez ograniczeń zajadać się tłuszczami nasyconymi. Mimo wszystko w literaturze naukowej możemy spotkać też pojedyncze wyniki badań z ostatnich lat, które sugerują, aby jednak zachować pewną równowagę, bo nadmiar tłuszczów nasyconych wcale nie musi być aż tak neutralny. Od razu muszę też zaznaczyć, że to, że w mojej ocenie tłuszcze nasycone nie są takie złe, nie oznacza to, że powinniśmy na ich rzecz zrezygnować z jednonienasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, których najlepszym źródłem są tłuste ryby morskie i produkty roślinne, tak jak oleje, orzechy, pestki czy nasiona. Należy bowiem wiedzieć, że tłuszcze nasycone są po prostu w pewnym stopniu neutralne dla układu krążenia, zaś jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe mają udowodniony, korzystny wpływ na zapobieganie i wspomaganie leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Czyli również i w tym przypadku kluczem jest zachowanie pewnej równowagi właśnie między nasyconymi a jedno- i wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi. Bardzo ważne jest też to, że produkty zawierające tłuszcze nasycone istotnie się między sobą różnią. Dlatego uważam, że nie możemy zbytnio upraszczać swojej opinii i uogólniać, że produkty z tłuszczami nasyconymi są złe lub dobre. Dla przykładu uważam, że produkty będące źródłem tłuszczów nasyconych, które warto włączyć do diety, to m.in. wołowina, jagnięcina, masło, sery żółte, smalec z gęsi czy od czasu do czasu podroby, a także kakao. Z kolei produkty, które również obfitują w nasycone kwasy tłuszczowe, a które zdecydowanie powinniśmy ograniczyć, to przede wszystkim wyroby cukiernicze typu ciasta, ciasteczka, pączki, drożdżówki, a poza tym batony, sery topione, chipsy ziemniaczane i smażone frytki. Ale jest to chyba oczywiste dla większości osób.
Na chwilę chciałbym jeszcze wrócić do wspomnianej koncepcji dieta serce, która, jak już wcześniej powiedziałem, opierała się na szkodliwości tłuszczów nasyconych i która to była propagowana przez dziesiątki lat przez różne organizacje. Otóż w 2023 roku ukazała się publikacja naukowa, w której jej autorka wyciągnęła pewne niewygodne wiadomości dotyczące rozprzestrzeniania tych, jak się okazuje, nieprawdziwych, żeby nie powiedzieć wręcz fałszywych informacji na temat tłuszczów nasyconych. Dla przykładu zarzuca ona, że badanie, które zostało przeprowadzone dziesiątki lat temu i które wykazało pewien związek pomiędzy spożyciem tłuszczów nasyconych a chorobami serca, w tym stanowiło podwaliny do formułowania zaleceń ograniczenia spożycia tego typu tłuszczu, nie było wolne od stronniczości, ponieważ do wspomnianego badania wybrano mieszkańców tylko tych krajów, w przypadku których ich autor zakładał, że potwierdzą one jego hipotezę. Do tego wskazuje ona, że wspomniane doświadczenie opierało się na niestandaryzowanych i niezwalidowanych metodach oceny żywienia tychże mieszkańców, czyli mowa tu o nie do końca rzetelnie przeprowadzonych badaniach. Mało tego, w późniejszych latach inni eksperci dokonali ponownej analizy danych uzyskanych w tym doświadczeniu i ich zdaniem zwiększona śmiertelność z powodu chorób wieńcowych była silniej skorelowana nie z tłuszczami nasyconymi, a z produktami słodkimi. Bardzo niepokojąca jest też jeszcze inna kwestia, o której wspomina autorka w swojej pracy demaskującej kłamstwo dotyczące nasyconych kwasów tłuszczowych. A mianowicie wskazuje ona, że wyniki niektórych badań, w których wyszło, że tłuszcze nasycone nie mają wpływu na częstość występowania chorób sercowo-naczyniowych, nie zostały po prostu z jakiegoś względu opublikowane. Dopiero po wielu latach niektóre z nich ujrzały światło dzienne. To właśnie m.in. z uwagi na to, że niektórych wyników nie opublikowano i je zignorowano, bo były sprzeczne z koncepcją dieta serce, przez dziesięciolecia eksperci do spraw żywienia w ogóle nie brali pod uwagę tego, że tłuszcze nasycone są nadmiernie demonizowane. Gdyby tego było mało, to w publikacji, na którą się powołuje, możemy też przeczytać, że w przypadku niektórych członków komisji odpowiedzialnych za formułowanie zaleceń dotyczących ograniczania spożycia tłuszczów nasyconych istniały liczne konflikty interesów, m.in. o charakterze finansowym i religijnym. Dla przykładu niektórzy z członków byli w pewien sposób finansowani przez producentów żywności roślinnej, która, jak wiadomo, poza pojedynczymi przypadkami nie zawiera tłuszczów nasyconych. Wobec tych wszystkich informacji myślę, że sprawę dotyczącą szkodliwości tłuszczów nasyconych można określić jednym z największych, o ile nie największym kłamstwem żywieniowym. Jeśli już Państwo wiedzą, że tłuszcz nasycony wcale nie jest taki straszny, jak to przedstawia się w mediach i wielu niezaktualizowanych podręcznikach, to jednocześnie warto mieć świadomość, że istnieje jeden rodzaj tłuszczu, który niepodważalnie niszczy nasze zdrowie. I co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości. A mam tu na myśli tak zwane izomery transkwasów tłuszczowych, czyli inaczej tłuszcze trans. Jest to rodzaj tłuszczu, który powstaje przede wszystkim na drodze modyfikacji płynnych olejów roślinnych celem przekształcenia ich do stałej konsystencji. Fachowo mówimy wówczas o tak zwanym częściowym utwardzaniu bądź częściowym uwodornianiu olejów roślinnych. Taka modyfikacja tłuszczu roślinnego sprawia, że produkty, do których zostanie on dodany, dłużej zachowują swoją świeżość, mają dłuższy termin przydatności do spożycia, jak również są po prostu bardziej smaczne. Jak pokazuje literatura fachowa, takie produkty są niestety jednocześnie niebezpieczne dla naszego organizmu. W odróżnieniu od omawianych wcześniej nasyconych kwasów tłuszczowych, tłuszcze trans są wyjątkowo szkodliwe dla układu krążenia. Prace naukowe dowodzą, że składniki te uszkadzają śródbłonek naczyń krwionośnych, prowadzą do stwardnienia tętnic i zaburzają równowagę pomiędzy cholesterolem HDL a LDL. Przeprowadzone badania pokazały, że dostarczanie tych tłuszczów wraz z przetworzonymi produktami zwiększa ryzyko pojawienia się chorób układu krążenia aż o 42% i jednocześnie sprzyja przedwczesnej śmierci z ich powodu. Do tego tłuszczom trans przypisuje się działanie kancerogenne, w tym mowa tu m.in. o zwiększonej zachorowalności na raka jelita grubego i raka prostaty. Wynika to m.in. z tego, że tłuszcze trans wzmagają produkcję wolnych rodników, które aktywują w naszym ciele onkogeny, czyli geny, które są zaangażowane w powstawanie zmian nowotworowych. Wśród innych zaś negatywnych efektów zdrowotnych spowodowanych dostarczaniem tłuszczów trans mogę wymienić też insulinooporność, stłuszczenie wątroby, kamicę żółciową, rozwój stanów zapalnych w jelitach, zaburzenia mikrobiomu jelitowego, pogorszenie pamięci, a także zaburzenia płodności u kobiet i mężczyzn.
Jak zatem Państwo widzą, jednoznacznie można uznać, że tłuszcze trans są dla nas wielkim szkodnikiem, stąd jak najbardziej należy ich unikać. Od razu powiem, że tłuszcze trans znajdują się wszędzie tam, gdzie na etykiecie produktu spożywczego w wykazie składników widnieje zapis częściowo utwardzony lub częściowo uwodorniony olej roślinny. Takie przemysłowo zmodyfikowane tłuszcze najczęściej znajdziemy w twardych margarynach w kostce przeznaczonych do pieczenia, w niektórych miksach tłuszczowych, w bitej śmietanie w proszku, koncentratach kremów do ciast, wyrobach seropodobnych i czekoladopodobnych, niskiej jakości waflach i batonach czekoladowych, a także w niektórych ciastach i ciasteczkach. Wbrew pozorom, tak naprawdę również i w przypadku tłuszczów trans powinniśmy mieć coraz mniej powodów do obaw. A to dlatego, że na szczęście producenci żywności przynajmniej częściowo poszli po rozum do głowy i już tak ochoczo nie stosują utwardzanych olejów roślinnych, jak miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Przyznam, że pomogła temu nauka i to w dwojaki sposób. Po pierwsze, oczywiście napiętnowała produkty spożywcze zawierające tłuszcze trans, przez co zwiększyła się świadomość konsumentów, co spowodowało spadek sprzedaży tego typu wyrobów. I po drugie, co jest nie mniej ważne, dzięki przeprowadzonym badaniom naukowym opracowano inną technologię przetwarzania tłuszczów, która co prawda nosi dość skomplikowaną nazwę, bo mowa tu o transestryfikacji, to jednak nie powoduje ona powstawania tak dużych ilości toksycznych tłuszczów trans, jak ma to miejsce podczas częściowego ich uwodorniania. Budujące jest również to, że w kwietniu 2021 roku weszło w życie prawo, które ogranicza dopuszczalną ilość tłuszczów trans w żywności. Oczywiście nie jest jeszcze idealnie, ale warto docenić, że coś w końcu zmienia się na lepsze. Mam nadzieję, że tym filmem udało mi się choć trochę wykorzenić mit szkodliwości nasyconych kwasów tłuszczowych. Z wydźwięku tego filmu myślę, że oczywiste jest, że nie miałem tutaj na celu zniechęcić do spożywania dobrych źródeł tłuszczów nasyconych. Ale z drugiej strony nie było też moim celem zachęcanie do zmiany diety na rzecz zwiększenia spożycia tłuszczów nasyconych. Skład diety ustala się bowiem w odniesieniu do indywidualnych potrzeb i z uwzględnieniem wielu czynników, bo równie pomocna może być dieta tradycyjna, co i dieta o obniżonej zawartości węglowodanów, a zwiększonej zawartości różnych rodzajów tłuszczu. A to, jaki kierunek powinno się obrać w swoim odżywianiu, zależy od stanu naszego zdrowia, od tego, czego organizm aktualnie potrzebuje najbardziej, od tego, ile mamy na co dzień aktywności fizycznej, czy uprawiamy jakiś sport wyczynowo i wielu innych czynników. A jeśli jesteśmy w temacie tłuszczów, to jednocześnie zachęcam Państwa do obejrzenia jeszcze materiału, w którym opowiadam o jasnych i nieco ciemniejszych stronach związanych ze stosowaniem diety ketogenicznej, czyli diety o wysokiej zawartości tłuszczu i jednocześnie niskim poziomie węglowodanów. Jeśli ciekawi Państwa bezstronne, obiektywne spojrzenie na dietę keto, to aby zapoznać się z moim filmem na jej temat, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.